ktoś tutaj ma lęk wysokości, no to mógłby mieć problem. Jestem. Dałaś radę. Nie, 3355. O, tak. Naprawdę jesteśmy na niemałej wysokości. Przejdziemy zobaczyć, jaki będzie widok się stąd rozpościerał. Jak to Hiszpanie mówią, rompe piernas, czyli droga, która rozwala nogi. Cześć. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w Parku Narodowym Ordesa y Monte Perdido. Znajdujemy się w tym momencie na parkingu Pradera de Ordesa, a nasza dzisiejsza droga będzie prowadziła przez Faja Canarejos. A Faja jest to, można powiedzieć, są to półki skalne, także będziemy mieli dzisiaj chyba fajną wyprawę. Na pewno fajne widoki. Widoki tak, z pewnością będą przepiękne. Czeka nas teraz trochę wspinaczki, bo żeby wejść na te fajas, no to trzeba się troszeczkę powspinać. Wsiądź na półkę. Wspiąć na półkę, dokładnie. Także idziemy. Cały ten region Pirenejów zaczął przyciągać uwagę na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy to pojawili się pierwsi odkrywcy i naukowcy. Wśród nich był Luis Ramond, którego uważa się za jednego z ojców pireneistyki. To właśnie m.in. jego badania sprawiły, że Pireneje zaczęto postrzegać nie tylko jako dzikie i niedostępne góry, ale jako coś wartego poznania i ochrony. Faja Canarejos, na którą idziemy, to mniej znany, ale bardzo klimatyczny trawers zawieszony wysoko nad Doliną Ordesy. Ścieżka prowadzi wśród pionowych ścian, miejscami w cieniu starych buków, sosen, a miejscami z widokiem na wodospady. To jedna z tych tras, o których nie mówi się głośno w przewodnikach, ale zachwyca ciszą i spokojem. No, ktoś tutaj ma lęk wysokości, no to mógłby mieć problem. Ale droga! Super! Jestem po prostu mega szczęśliwa, że możemy tu być. To widać. Że jest piękna pogoda. To widać, że jesteś szczęśliwy. Ale o to chodzi. Zobaczcie, jakie mamy piękne półki nad Paulinką. A Paulinka sobie tam maszeruje. A nic, lecę za nią, bo jej nie dogonię. Jestem. Dałaś radę. Ta droga przez Faja Canarejos jest świetną opcją na upały. Większość trasy idzie się właśnie w cieniu, pośród drzew, także żadne upały tutaj nie są straszne. Przepiękna droga. No i widoki, widzieliście sami, są po prostu obłędne. Pomalutku schodzimy z tej Faja Canarejos. Zobaczcie w ogóle, jak pięknie tutaj gra słońce wśród tych drzew. Och, pięknie to wygląda.
A my w tej chwili, tak jak wspomniałam wcześniej, pomału schodzimy, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze przed nami dzisiaj dużo będzie się działo. Idziemy teraz w stronę wodospadów i zakończymy wodospadem, który się nazywa Cola de Caballo, czyli koński ogon. Robiliśmy film już z Cola de Caballo, więc kto nie oglądał, będzie mógł obejrzeć. Link wrzucimy w opisie filmu. A my oprócz Cola de Caballo jeszcze pójdziemy jedną fachą, która znajduje się zupełnie po drugiej stronie, no można powiedzieć naprzeciwko tej facha Canareyos. Także przed nami jeszcze dzisiaj i sporo kilometrów, i jeszcze więcej pięknych widoków. Także idziemy po więcej. I tutaj również idziemy pod nawisami skalnymi. To już jest taka ścieżka mocno turystyczna, także fragment naszej drogi prowadzi tą ścieżką, ale całkiem przyjemnie się też idzie. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, zieloniutko. Przepiękna ta droga jest. Och. Ochy i achy, ciąg dalszy. Jesteśmy teraz na ścieżce, która się nazywa Circo de Soaso i tą ścieżką dojdziemy w zasadzie do wodospadu Cola de Caballo. A tam w chmurach, no musicie mi uwierzyć na słowo, są 3 olbrzymie szczyty. Jest tam Monte Perdido, które zdobył Grześ, który ma 3000, tak? A mi się wydaje, że coś... 3400, ale nie pamiętam. Może 30, nie, 3355. O, tak. W każdym razie zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, jaką piękną ścieżką się idzie. Jakie piękna okolica dookoła. Doszliśmy do Cola de Caballo, czyli punktu, z którego będziemy odbijać na kolejną fachę. Także tutaj sobie gdzieś usiądziemy, zjemy i będziemy iść w dalszą drogę. Jako drogę powrotną wybraliśmy szlak przez siostrzaną fachę naszej poprzedniczki, czyli Facha Pelai, zwaną też ścieżką myśliwych. Nazwa ta nie jest przypadkowa, ponieważ zanim pojawili się turyści, właśnie tędy wędrowali myśliwi, obserwując i polując na górską zwierzynę. Z góry Dolina Ordesy wygląda zupełnie inaczej. Jest ogromna, cicha i nieprawdopodobnie piękna. No zobaczcie, wspięliśmy się już na niemałą wysokość, a czeka nas jeszcze troszkę pod górkę, żeby być już na takim poziomie zupełnie płaskim. Ale Także droga jest łatwa. tak, droga nie jest jakaś skomplikowana absolutnie. Gorzej się wchodzi tą drogą, chcąc zacząć od Facha Pelai, idąc w stronę Cola de Caballo. Jest taki dość
ciężki na samym początku, ale potem już się idzie piękną ścieżką. Także my sobie tą ścieżeczką wracamy i jest pięknie. I samo to, że jesteśmy daleko od tłumów ludzi. Nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj właśnie gdzieś idzie sobie ścieżka, którą wędrują ludzie i jest ich, no może w tej chwili nie ma aż tak strasznie dużo. Myślę, że ten taki najgorszy boom to już minął i ludzie pomału już wracają sobie do autobusu, ale tutaj mamy taką ciszę i spokój, że naprawdę idzie się fantastycznie tą drogą. Zobaczcie, przyjrzyjcie się tym szczytom. To są te szczyty, które pokazywaliśmy Wam właśnie z dołu. Jesteśmy naprawdę już wysoko. I dalej nam się droga pnie lekko pod górkę. Ale czy tutaj to już jest tak? Z górki 5 kroków, 6 pod górkę. Także, ale jesteśmy naprawdę wysoko już. Także tutaj dość szybko się wspięliśmy, dość wysoko, bo jednak jesteśmy powyżej tych punktów, gdzie chodziliśmy dzisiaj z rana. I w sumie wiecie co, zgubiłam wątek. Zgadza się. W każdym razie do brzegu Paulina. Jesteśmy wyżej niż byliśmy dzisiaj rano. Mówi, jesteśmy bliżej niż dalej, a nie wyżej niż niżej. Tak też można ująć. Zobaczcie, jaki widok nam się tutaj wyłonił. Wow, ale pięknie. Super. Jest przepięknie. Chodźcie, chodźcie. Skosztujmy, czy hiszpańskie, pirenejskie maliny smakują lepiej niż nasze polskie. Dobre. Dobra, ale lepiej smakują czy ja? Bardziej kwaskowate. Czyli polskie lepsze? Kurczę, smaczne to. Ta niedojrzała, Hiszpańskie też dobre. ale smaczne. Można się posilić na trasie. Polskie lepsze, bo bardziej dojrzałe. No większe, tutaj są takie naprawdę malutkie te malinki, I próbujesz porównać smaki. ale bardzo dobre. Doszliśmy do punktu widokowego, gdzie widoki się rozpościerają właśnie na tą ścianę, gdzie jest Faja Canareyos. La verdad que hay que andar, no hay que subestimar. A w dole mamy Dolinę Ordesy, Pues bueno, luego te suchutka rzeka Ara. Nie, to nie jest chyba rzeka Ara. Pomyliły mi się chyba rzeki. W każdym razie jest suche koryto. Wiecie, nie wiem, czy będzie to widać. Dopiero teraz odważyłam się wziąć kamerę, ponieważ to zejście tutaj na parking Pradera to jest, ja nie wiem, no prawie w pionie, około kilometra. No myślę, że będzie około kilometra, takimi zygzakami. Tutaj dopiero jest troszeczkę ten szlak taki, powiedzmy, bardziej wypłaszczony, ale zygzak po prostu na odcinku, no myślę, że kilometrowym. Nie wiem, później sprawdzę ile, no ale zobaczcie, cały czas zygzakiem się idzie. Strasznie męczące i jeszcze mamy kawał drogi na dół. Bardzo intensywny dzień, naprawdę. Super, mega fajny. I męcząca końcówka. No naprawdę, jak to Hiszpanie mówią, rompe piernas, czyli droga, która rozwala nogi totalnie i To jest prawda. coś w tym jest naprawdę. Ledwie żyję dzisiaj.
Także ogólnie zrobiliśmy prawie 23 km. Także całkiem sporo jak na górki i w czasie, która jest godzina, weź zerknij na zegarek, na telefon, jest pół do siódmej, czyli powiedzmy jakieś 9,5 godzin, gdzieś 10, jakieś 10 godzin. Także dzionek bardzo intensywny, Bardzo. ale przepiękny. Także kochani, my się z Wami żegnamy, bo tu już mamy zaraz parking i Idziemy na autobus. tak, i zjeżdżamy na nasz parking po samochód. Dokładnie. Także trzymajcie się zdrowo. Pamiętajcie o jakimś komentarzu pod filmem. Jeśli Wam się podobało, to dajcie kciuka w górę. I do następnego razu. Trzymajcie się. Do następnego Hej. razu.